dzisiaj jesteśmy. Zaczynamy nasz super projekt. Jesteśmy, jak widać, w dupie. Zaczynamy projekt Nie ma jeszcze oparty nazwy. o współpracę z Automobil Klubem Cieszyńskim. Dzieci kukurydzy, jak widzicie. Tak sobie to wymyśliliśmy. No, tak właśnie jest. Jak będą mnie gryźć osy i będę padał na ziemię i tam pianę toczył z ust, to wszystko jest w porządku, to się potem wytnie. Mamy pierwszy samochód dzisiaj. Samochód marki Bucik, tak Bartek? Bucik. Bucik. To jest Buick LeSabre, 77 rocznik, czyli pierwszy rok produkcyjny piątej generacji. Czyli klasyczne amerykańskie B-body, full size, jak widać. Najciekawsza rzecz oczywiście, od poprzedniej generacji był krótszy o 38 cm. No i teraz tak, jak widzicie Buick i widzicie wóz policyjny, to jest samochód ściągnięty z Anglii jako wóz cywilny, a tutaj u nas ktoś się bawił i założył wszystkie szpeje amerykańskie, tu Federal oczywiście, przerabiając go na amerykański radiowóz. Wszystkie graty, które są dołożone, te policyjne, są ściągane z USA. Tomek, zostaw to lusterko, bo wiesz. No tam widzisz te osy, Bartek? Widzę. To te, które cię użarły. Tak, ona tam właśnie weszła do środka. No i co? No mamy V8 pod maską Big Blocka klasycznego. Mamy sporo fajnych drobiazgów, które są charakterystyczne dla marki Buick, jak na przykład potrzebuję Cię bliżej, Bartku. O, Tutaj na błotniku mamy taką galanterię, która w różnych Buickach na różnym etapie czasu była w różnej formie. Czasem to były 3 albo 4 otwory. Tutaj mamy taką formę takich 3 niby wlotów powietrza. Bardzo dawno temu, jeśli dobrze pamiętam, to ilość tych otworów 3 albo 4 dotyczyła silników. 8-cylindrówki Buicka stare miały 4 otwory z bloku, a 6-cylindrówki miały 3. Ameryka w najbardziej klasycznej formie, jakiej sobie wyobrażacie. Reflektory przednie typu Sealed Beam, jak przypuszczam, czyli coś, co było kiedyś narzucone przez amerykańskie prawo. I teraz słuchajcie, jaki geniusz. Nie wymieniało się żarówki, jak się spaliła, tylko wymieniało się cały reflektor. Dziękujemy, do widzenia. super, to brzmi tanio i sensownie. No, ekologia i chodziło też o to, że wszystkie samochody musiały wtedy, które miały być homologowane do sprzedaży w USA, musiały dysponować tym rozwiązaniem. Było, jeśli dobrze kojarzę, kilka rozmiarów tych Sealed Beamów, ale no z tego właśnie wynika na przykład to, że samochody europejskie sprzedawane na tamtym rynku w tamtych czasach czasami wyglądają trochę inaczej i mają zupełnie inne oświetlenie. Właśnie z tego przepisu tak naprawdę. Prawo tego wymagało. No bo jakby Amerykanie to trochę inny świat i tak dalej. I to oczywiście było prawo federalne, a nie stanowe, więc każdy jeden stan musiał się podporządkować. Nie było opcji. Nie było opcji. Cywilnie był to Buick LeSabre w wersji custom, czyli prawdopodobnie jakiś taki ten wzmocniony. No i tak jak wiele samochodów, które tu będziemy Wam pokazywać w tej lokalizacji i w kilku innych, jest to wóz, ten wóz jest zarejestrowany, ten wóz jest jezdny. Kwestia założenia akumulatora, nalania paliwa, dopompowania powietrza w kołach i jakby jedziemy, tak? Buick to jest taka ciekawa marka, która kiedyś konkurowała z Mercurym i Oldsmobilem, jeśli dobrze kojarzę. Plus minus to są ten poziom, powiedzmy sobie, wśród wielkiej trójcy amerykańskiej, jeśli chodzi o wyposażenie, target klienta i tak dalej. Wiele z tych marek nie przetrwało amerykańskich z tamtych czasów, tak? Nie ma Pontiaca, nie ma Oldsmobila, nie ma Mercurego i tak dalej, i tak dalej. Dlaczego Buick przetrwał? Przetrwał, ponieważ sprzedaje jakieś 80 czy 90% swojej produkcji obecnej w Chinach. Ponieważ z jakiegoś nie do końca zrozumiałego powodu Buick w Chinach cieszy się taką ogromną estymą i szanowaniem i poważaniem, że Buick tam to jest taki, nie wiem, pewnie tak jak, nie wiem, Cadillac w Stanach albo coś takiego. Buick przetrwał tylko dzięki Chinom i Chińczykom, no a ten Buick przetrwał dzięki właścicielowi. Też na pewno będziemy na jakimś etapie z nim rozmawiać, więc poznacie człowieka. Ale możemy powiedzieć, że w zasadzie wszystkie te samochody, które pokazujemy, bardziej są lub z jednej mniej kolekcji. Z jednej kolekcji związanej z Cieszyńskim Automobil Klubem. Któremu dziękujemy za współpracę. Buick teraz w ostatnim czasie, dosłownie chyba na dniach, pokazał regala po liftingu. Regal po liftingu to jest insignia już po trzecim zmianie i wrócił do tego starego logo Buickowego, czyli tak zwany Tree Shield, jak oni to mówili. O, znowu coś mnie ugryzło, jest super. Dlaczego jest was dwóch? Okej.
No i ten Tree Shield to też jest jakaś tam kwestia heritage'u marki. Być może od tego zaczynali, być może to było pierwsze logo Buicka. Nie wiem, więc się wypowiadam. Bartek, coś na nas... Myślisz, że czas pożegnać się z rodzinami? Myślę, bo coś na nas szarżuje. Pewnie jakiś szarżer. Świetnie. Więc to jest jeszcze końcówka tych czasów, kiedy się starano, kiedy można było coś zrobić ładnego, nie wiem, jakiś chrom na zderzaku. To dopiero chwilę później się skończyło i pojawiły się te wszystkie smutne i nędzne samochody z silnikami V8 i mocą 112 koni albo coś takiego. Także chyba przy Buicku tyle i do zobaczenia przy następnym wspaniałym samochodzie.